O sole mio, stai fronte a te. O sole mio, stai fronte a te. Stai fronte a te. Cześć, tu Wiesława. Trwa karnawał, więc jest to znakomita okazja, by wybrać się do Wenecji, miasta, w którym tradycja świętowania karnawału celebrowana jest od 1000 lat i jest znana na całym świecie. Niestety, akcja filmu nie dzieje się w czasie trwania weneckiego karnawału, ale kilka akcentów z nim związanych zobaczymy. Dodam tylko, że odwiedziliśmy Serenissimę w połowie września, a wtedy właśnie dobiegało końca inne międzynarodowe wydarzenie, ściągające najjaśniejsze gwiazdy światowego kina i miliony turystów, a mianowicie Wenecki Festiwal Filmowy. Takich tłumów nie widziałam w żadnym innym miejscu. Na szczęście większość ludzi udawała się w przeciwnym kierunku niż my, czyli kończyli pobyt w Wenecji. I następnego dnia było już znacznie luźniej. A jak było? Zobaczcie. Zapraszam na film. Dobrym sposobem na rozpoczęcie zwiedzania Wenecji jest po prostu wstanie z łóżka wcześnie rano, szybka toaleta i śniadanie w barze tuż przy hotelu i w drogę. Pierwszym sklepem, którego wystawa przyciągnęła nasz wzrok, jest sklep z akcesoriami, a przede wszystkim maskami karnawałowymi. Wenecja jest drugim miastem po Rio de Janeiro, w którym organizowany jest wielki karnawał. Ten wenecki ma 1000-letnią historię, z przerwą 200-letnią, kiedy Napoleon zakazał obchodzenia tej tradycji. Od 1979 roku powrócił już na stałe do kalendarza imprez w Wenecji. Do miasta ściągają wtedy tłumy turystów, a na ulicach można spotkać korowody ludzi w bajecznie bogatych strojach z epoki i oczywiście w maskach. W tym roku, 2023, karnawał przypada między 4 a 21 lutego. Zapytacie, ale zaraz, przecież Wenecja to miasto na wodzie, a my cały czas idziemy chodnikiem. Spokojnie, bo zbliżamy się właśnie do przystanku, z którego rozpoczniemy rejs po Canale Grande. Najpierw kupimy bilety. Najlepiej kupić kilkudniowy na cały pobyt, by móc swobodnie i o każdej porze poruszać się po mieście. A poruszać będziemy się tramwajem wodnym, czyli Vaporetto. To nasz tramwaj linii numer 1. Tutaj na dobre zaczyna się nasza przygoda w tym fascynującym mieście, na najpiękniejszej ulicy Europy, Canale Grande, która przecina miasto ogromną odwróconą eską o długości 4 km. Ale zacznijmy od początku. Jak i dlaczego tutaj powstało miasto? Cofnijmy się do czasów,
kiedy Wizygoci łupili północną część Italii, a mieszkańcy uciekając znaleźli schronienie w błotnistej lagunie na wschód od Werony. Na mokradłach laguny, na której znajdowało się wiele wysepek, założyli wioski, które były na tyle niedostępne dla wroga, że przetrwały przemarsz wojsk Alaryka, który w 410 roku naszej ery podbił Rzym. Wkrótce, bo już w 421 roku, wioski zjednoczyły się i ustanowiły Wenecję. Początki osadnictwa nie były łatwe, przez liczne najazdy, m.in. Hunów, później Gotów, lecz niedostępne dla wrogów położenie Wenecji spowodowało szybki wzrost jej znaczenia w regionie. Miasto prężnie rozwijało się pod względem gospodarczym, jak i militarnym. A od XI wieku rozpoczęło okres największej świetności. Doża Pietro I Orsoleo zaczął podporządkowywać Wenecji ziemie leżące na Adriatyku, tworząc wielkie, prężne imperium Serenissima Repubblica di Venezia, czyli Najjaśniejsza Republika Wenecji. Okres prosperity trwał do początku XV wieku, kiedy najazd Imperium Osmańskiego zapoczątkował powolny upadek Wenecji, a ostateczny koniec przypieczętował najazd Napoleona i 12 maja 1797 roku przeszła w jego władanie. Bezpośrednio przy kanale Grande powstawały najokazalsze i przepięknie zdobione pałace. Ale jak to możliwe, żeby taka ilość tak okazałych budowli powstała i przetrwała wieki na grząskim podłożu i na wodzie? Tajemnica tkwi w palowaniu. Wszystkie budynki Wenecji stoją na milionach dębowych pali. Mijamy kościół San Stae. Jego śnieżno-biała fasada zwrócona jest obecnie w stronę Canale Grande. Wykonana jest z istryjskiego wapienia. Na tympanonie umieszczone są 3 posągi dłuta Antonia Corradiniego. Zbliżamy się do najpiękniejszego spośród mostów na Canale Grande, Ponte Rialto. Początkowo był to most drewniany. W 1444 roku zawalił się wraz z obserwującymi uroczystości weselne jednego z arystokratów. Później zbudowano kolejny drewniany, a w 1591 zbudowano solidną, kamienną przeprawę według projektu Antonio da Ponte, którą możemy podziwiać do dziś. Z mostu roztacza się chyba najpiękniejszy widok na Canale Grande. Jak zapewne zdążyliście zauważyć, cały transport w mieście odbywa się na łodziach.
od służb ratunkowych, remontowych, zaopatrzenia sklepów, firm kurierskich, po tramwaje, taksówki i prywatne łodzie. Oto przed nami jeden z licznych pałaców, Palazzo Ca' Foscari, wzniesiony w XV wieku dla doży Francesca Foscariego w stylu gotyku weneckiego. Do dekoracji użyto marmuru istryjskiego, tego samego, którego użyto w pałacu dożów. Ca' Foscari dziś należy do Uniwersytetu Weneckiego. Wysiadając na przystanku Accademia, możemy udać się do Gallerie dell'Accademia, a w niej obejrzeć dzieła m.in. Belliniego, Cornelliniego, Bazzano i człowieka witruwiańskiego Leonarda da Vinci. Nieopodal znajduje się Muzeum Sztuki Współczesnej ze zbiorami Peggy Guggenheim. A oto Palazzo Barbarigo, luksusowy hotel z przepięknymi freskami na elewacji. Teraz opuścimy na chwilę pokład Vaporetto i przyjrzymy się z bliska bazylice Santa Maria della Salute. Powstała ona dla podziękowania za uchronienie mieszkańców przed zarazą. Jest ciekawą budowlą pod względem architektonicznym autorstwa Baldassare Longena. Zbudowana na planie ośmiokąta, co daje efekt, że można podziwiać jej atrakcyjność z każdej strony, a nie tylko fasadę. Bogactwo detali i rzeźb zewnętrznych sprawia, że Santa Maria della Salute jest jednym z najatrakcyjniejszych kościołów w Wenecji. Jednak wnętrze jest bardziej ascetyczne architektonicznie, ale można tu podziwiać dzieła sztuki, między innymi 5 obrazów Tycjana. To już ostatni punkt w naszym rejsie po kanale Grande. Wpływamy do basenu Świętego Marka. Przed nami wyspa San Giorgio Maggiore. Podpływamy do promenady. Wysiadamy tuż przy przepięknych ogrodach królewskich. Można tutaj odetchnąć wśród pięknych roślin w upalny dzień. A z ogrodów już tylko kilka kroków dzieli nas od placu Świętego Marka,
który jest centralnym i głównym miejscem odwiedzanym przez turystów. Idziemy nabrzeżem, tym samym, do którego przybił statek z wykradzionymi w Aleksandrii relikwiami świętego Marka na pokładzie. Było to 31 stycznia 828 roku. Relikwie złożono w małej kaplicy, po której już dzisiaj nie ma śladu, ale zbudowano lepszą, okazalszą i widzimy ją w oddali. Ale po kolei, bo wchodząc na Piazzetta San Marco, taki przedsionek głównego placu, najpierw widzimy Pałac Dożów, chyba najpiękniejszy przedstawiciel kunsztu weneckich architektów. Wygląda jak misternie zrobiona koronka. Tuż obok widzimy Bazylikę Świętego Marka, lub jak ją nazywali mieszczanie i pielgrzymi, Chiesa d'Oro, Złoty Kościół. Budowę rozpoczęto w 1063 roku, a ostatecznie zakończono w 1617. I kolejna bardzo charakterystyczna budowla z czerwonej cegły, Campanile di San Marco, wolnostojąca dzwonnica licząca 98,6 metra. Na początku campanila posiadała 5 dzwonów i każdy bił w innym celu. Do dzisiejszych czasów przetrwał tylko jeden, pozostałe są odtworzone. A obok dzwonnicy widzimy budynek Biblioteca Marciana. Ogarnijmy wzrokiem pozostałe 3 strony placu Świętego Marka. Okalają je równie znamienite pałace z arkadami. Jest to stara i nowa prokuracja oraz łączące je Napoleonika, skrzydło dobudowane przez Napoleona. W podcieniach mieszczą się liczne ekskluzywne kawiarnie, restauracje oraz butiki. Pod arkadami łapiemy trochę cienia w ten upalny dzień i powolutku opuszczamy centralny plac Wenecji, by zagubić się w wąskich uliczkach Sestiere San Marco. I trafiamy na kolejną charakterystyczną budowlę. Ponte Sospiri, czyli most westchnień, wzniesiony został nad kanałem Rio di Palazzo jako łącznik pomiędzy Pałacem Dożów a nowym więzieniem. Krzysiek,
miniemy się z panią. Wenecję zewsząd otacza woda, ale jest to woda słona. Zatem powstaje pytanie, skąd Wenecjanie czerpali wodę słodką? Odpowiedź brzmi: z nieba. Tak, pod każdym placykiem gromadzono deszczową wodę, a na powierzchni każdego z nich widzimy studnie. A propos wody, to już chyba czas zwilżyć usta i przekąsić wyborne panino. Po posiłku warto odpocząć od zgiełku Wenecji i popłynąć na jedną z pobliskich wysp. Płyniemy na Murano. To tutaj przeniesiono z Wenecji huty szkła w obawie przed pożarami. Zaraz po zejściu na ląd trafiliśmy do jednej z takich hut i byliśmy świadkami, jak powstają owe słynne na cały świat wyroby, oraz oglądaliśmy wystawę szklanych arcydzieł, od maleńkich bibelotów po ogromne żyrandole, które zresztą można podziwiać w większości weneckich pałaców. Niegdyś wyrób szkła owiany był pilnie strzeżoną tajemnicą. Ludzie zajmujący się dmuchaniem szkła byli niezwykle cenieni, ale również zobowiązani do zachowania w sekrecie tajników swojego fachu, stając się tym samym zakładnikiem na wyspie. Sytuacja zmieniła się, gdy Napoleon podbił Wenecję. Francuzi weszli w posiadanie sztuki wyrobu szkła i rozpropagowali ją na świecie. Hutnicy z Murano odzyskali wtedy wolność, ale skończyły się dla nich tłuste lata, gdy posiadali monopol na wyrób szkła. Co jeszcze można zobaczyć na Murano? Na pewno zachwycać można się małymi kolorowymi domkami tuż przy kanałach. Można zobaczyć latarnię morską i najcenniejszą budowlę romańską Santi Maria e Donato z wolnostojącą dzwonnicą i wiele okazałych willi. A co najważniejsze, w upalny dzień zjeść najpyszniejsze lody na świecie. Na koniec zanurzamy się w błękicie Adriatyku, wypatrując okolicznych wysepek. Ale czas wracać do Wenecji. Mamy przesiadkę na przystanku San Zaccaria i chwilę czasu, by przyjrzeć się pracy gondolierów, wprawnie sterujących gondolami, czyli płaskodennymi łodziami, które są symbolem Wenecji. Gondolier to prestiżowy zawód. Osoba ubiegająca się o pracę w tym zawodzie musi znać 3 języki obce, odbyć staże, zdać egzaminy z historii sztuki i żeglarstwa. Patrząc na oddalający się basen Świętego Marka, próbuję sobie wyobrazić, jak mógł wyglądać w czasach dożów, gdy w święto Wniebowstąpienia setki bogato zdobionych gondol wypływało na wody laguny, na czele ze złoconym statkiem doży.
by ten mógł wrzucić w wody Adriatyku złoty pierścień i w ten sposób przypieczętować związek Wenecji z wodą. Wenecja była, jest i na pewno będzie inspiracją wielu artystów, ale też miejscem akcji wielu filmów, między innymi Śmierć w Wenecji, Turysta, Indiana Jones i Ostatnia Krucjata i oczywiście odcinek przygód Jamesa Bonda Casino Royale. Trzeba jeszcze wyraźnie dodać, że miasto boryka się również z wieloma problemami, a największymi są powolne zapadanie się terenu, zmiany klimatyczne i stale podnoszący się poziom wody Adriatyku. Rekordowe zjawisko Acqua Alta miało miejsce niedawno, bo w 2019 roku, kiedy wysoka woda osiągnęła 187 cm ponad poziom morza. Władze miasta w 1984 roku zleciły zaprojektowanie zapory przeciwpowodziowej. Powstał projekt MOZE, którego realizacja borykająca się z wielkimi opóźnieniami i korupcją przeciągała się o lata. Dopiero w 2020 roku nastąpił finał. System zapór MOZE został uruchomiony i powstrzymał napór wody zagrażający Wenecji. Niewątpliwym sukcesem mieszkańców miasta było wywalczenie po wielu protestach zakazu wpływania ogromnych wycieczkowców do basenu Świętego Marka, które powodowały fale i podnoszenie poziomu wody w kanałach. Rozważane jest również wprowadzenie opłat na wstęp do miasta dla jednodniowych turystów. Jak będzie, czas pokaże. Słońce już chyli się ku zachodowi. Nad Canale Grande zapada noc, ale Serenissima nie kładzie się spać. Kto by spał w tak piękną, ciepłą, księżycową noc? Serenissima zaprasza na kolejną część tego niesamowitego spektaklu, którego sama wraz ze swoimi mieszkańcami jest bohaterką. Spektaklu pachnącego pysznym jedzeniem, kawą, pięknymi perfumami, rozbrzmiewającego gwarem rozmów i dobrej muzyki.